Lekcja pod tytułem Mnożenie ułamków przez liczbę naturalną. To jest jedna z łatwiejszych rzeczy, na szczęście. Jak się mnoży ułamek przez liczbę naturalną? Niezależnie od kolejności, czy najpierw występuje liczba, a później ułamek, czy tak jak na przykład tutaj w jednym z przygotowanych przykładów, najpierw ułamek, a później liczba, to nie ma znaczenia. Zasada jest ta sama. Jak to robimy? Po pierwsze, uwaga na temat zapisu. Niektórzy z nauczycieli lubią, zanim wykona się mnożenie, to żeby tą liczbę wpisać do licznika, czyli napisać o coś takiego i dopiero dokonać mnożenia. Dlaczego tak lubią? No bo to jest nawet sensowne, dlatego że ja przepiszę jeszcze raz ten przykład, dlatego że mnożenie ułamka przez liczbę polega na mnożeniu tylko i wyłącznie licznika. Mnożymy tą liczbę razy licznik. 6 razy 2, 12. Mianownik pozostaje bez zmian. Dlatego, jeżeli postąpisz w ten sposób, że najpierw tą liczbę wpiszesz do licznika, no to jasne jest, że musisz pomnożyć tylko licznik. 6 razy 2, 12 czwartych. Niektórzy wolą najpierw wpisać, żeby pamiętać o tym, że trzeba mnożyć taki tylko i wyłącznie licznik, a niektórzy od razu pamiętają, mnożymy licznik, mnożą i mają wynik. Do wyboru, do koloru. Jeżeli twój nauczyciel, a dobrze się wsłuchaj, wymaga tego, rób tak. Bo jak tak nie zrobisz, to jak znam życie, odejmie jakiś tam mały punkcik na sprawdzianie. Czyli jeszcze raz, zasada mnożenia ułamka przez liczbę jest taka, że mnożymy po prostu licznik. I tyle. Oczywiście wynik na końcu należałoby skrócić. Skrócę. 12 przez 4 to mamy 3 pierwsze, czyli 3. Oczywiście tu samo. Tutaj to samo byłoby 3 pierwsze, czyli 3. No bo czy pójdziemy tą drogą, czy tą drogą, to jest tak naprawdę to samo. Dostaliśmy na końcu 3. Ale uwaga, tak naprawdę mogliśmy sobie ułatwić już na początku. Pokażę Ci to. I często to ułatwianie się opłaca. Napiszę jeszcze raz to samo działanie. 6 razy 2 czwarte w tej pierwszej postaci, jak niektórzy lubią, i w tej drugiej. 6 razy 2 czwarte. Przed wykonaniem mnożenia zawsze się opłaca zastanowić, czy przypadkiem nie mogę skrócić. Czego? Tejże liczby, przez którą mnożymy, z mianownikiem. Czyli tej z tą, lub jak wolisz tej z tą. Czy przypadkiem nie mogę skrócić? Czyli podzielić obu tych liczb przez jakąś tą samą liczbę. Jeżeli uda się skrócić, to będziemy mnożyli prostsze, czyli mniejsze liczby. Popatrz. Skróćmy sobie. Przez co możemy skrócić? Przez 2. 6 podzielić na 2 to jest 3. 4 podzielić na 2 to jest 2. I tak naprawdę mnożymy 3 razy 2 drugie. Mniejsze liczby wchodzą w skład mnożenia. Przy tak prostym, jak tutaj było, to może nie robi na tobie wrażenia. Ale jakby były znacznie większe, to wtedy rzeczywiście widać, że opłaca się skracać. Po prostu mniejsze liczby mnożymy. Po skróceniu zazwyczaj to mnożenie sprowadza się do tabliczki mnożenia. Nie ma jakiś tam 15 razy 84, tylko coś małego. 7 razy 8, 9 razy 6. Skracaj zatem. W tych pozostałych przykładach, a to tutaj już wytrę, będziemy najpierw zastanawiali się, czy można skrócić. No popatrzmy. 3 razy 4 piąte. Czy trójka skróci się z piątką? No niestety nie. Więc tu już nie ma rady. Mnożymy. Liczba razy licznik. 3 razy 4, 12 piątych. Przy wyniku zawsze się zastanawiamy, czy przypadkiem, a to będzie bardzo częste w wypadku mnożenia, nie da się wyłączyć całości. Da się, bo licznik większy od mianownika. 12 podzielić na 5 to jest 2, reszty 2, czyli 2 i 2 piąte. Następne przykłady. 3. 12 razy 3 czwarte. Da się skrócić? Da. Podzielimy obie te liczby przez 4. 12 podzielić na 4 to jest 3. 4 podzielić na 4 to jest 1. Czyli mamy 3 razy 3, a nie 12 razy 3. 12 razy 3 trudne. 3 razy 3 łatwe. 9. A w mianowniku już jest 1. 9 pierwszych to jest po prostu 9. Następny przykład. 5 dziewiątych razy 27. Czy 9 i 27 możemy skrócić? Przez jaką liczbę
Obie się podzielą przez 9. 9 na 9 to jest 1, 27 na 9 to jest 3. I teraz mnożymy 5 razy 3. 15. W mianowniku już mamy jedynkę, a nie dziewiątkę, czy mamy 15 pierwszych, czyli po prostu 15. No i ostatni przypadek. Czy czwórka i piątka skrócą się? No niestety nie. No to trzeba mnożyć. 5 razy 3 to jest 15, a w mianowniku została czwórka. Musimy wyłączyć całości. 15 podzielić na 4 to jest 3, reszty 3, czyli 3 i 3 czwarte. Tak to się robi. Pamiętaj jednak o tym, co tu powiedziałem na początku. Jeżeli każą ci na początku tak zapisywać, zapisuj, a dopiero później jak ten zapis zrobisz, skracaj. Dopiero wtedy skracaj. Nie tutaj jak ja robiłem od razu, tylko najpierw zapisz nad kreską to mnożenie, a dopiero później skracaj. No a teraz przećwiczymy drugą rzecz, mianowicie mnożenie liczby razy liczba mieszana. Bo do tej pory mnożyliśmy sobie sam ułamek, a teraz musimy wymnożyć liczbę mieszaną. Jak tu trzeba to zrobić? No niestety, najpierw liczbę mieszaną trzeba zamienić na ułamek niewłaściwy. Przypominam, jak to się robi. Mianownik pozostaje bez zmian, a w liczniku pozostaje ta liczba, która była, czyli ta jedynka, dodać liczba stojąca przed ułamkiem razy mianownik, czyli 3 razy 4. 3 razy 4. Tak to się robi. Policzmy to sobie. To można by zrobić w pamięci, zazwyczaj się robi w pamięci, no ale chciałem ci pokazać, jak to wygląda. Najpierw mnożenie. 3 razy 4 to 12, dodać ten 1 to jest 13. O, i teraz już jesteśmy w domu, jak to się mówi. Już mamy zwykłe mnożenie razy liczba razy ułamek. Co przed chwilą nauczyliśmy się. Więc co tu zrobimy? Skrócimy sobie, o popatrz. 1 dwójka, a tu są 2 dwójki, bo skróciłem przez 2. I mam 1 razy 13. 13, a w mianowniku 2. Teraz wyciągniemy całości. 13 podzielić na 2. Ile jest całych dwójek w 13? 6. I jeszcze jest reszty 1, czyli 6 i 1 druga. Zrobimy to jeszcze 2 razy, żeby sobie utrwalić. Znowu mamy liczba mieszana razy liczba. Najpierw liczbę mieszaną zamieniamy na ułamek. Mianownik przepisujemy, a w liczniku mamy ten licznik, który był, plus liczba razy mianownik, czyli 6 razy 5. No i to razy 4, które czeka na swoją kolej. Mamy zatem 6 razy 5 to jest 30, dodać to 2, 32. No i teraz razy 4. Popatrz, niestety się nie skróci. Niedobrze, bo tu będzie brzydkie mnożenie. 4 razy 32. No to pomnóżmy. 4 razy 32. Sprytnie to pomnożymy. Pamiętasz, że 32 możemy rozłożyć na 30 i na 2. 4 razy 30 to jest 120. 4 razy 2 to jest 8. To razem będzie 128. No i teraz jeszcze trzeba wyciągnąć całości. 128 podzielić na 5. Ileż to będzie? 120 podzielić na 5 to jest 25, bo 5 razy 25 to jest 125 i jeszcze nam zostanie 3 reszty, czyli 25 i 3 piąte. I ostatni przykład. Znowu mamy liczbę mieszaną razy liczba naturalna. Znowu najpierw liczbę mieszaną sprowadzamy do ułamka niewłaściwego, czyli mianownik przepisaliśmy, licznik też i teraz tu trzeba dodać liczba razy mianownik. 3 razy 8, 24. Policzmy, co to będzie w tym liczniku. 24 dodać 2, 26. 8 razy 12. Ale czy się skróci? Tak. Przez jaką liczbę możemy i 8 i 12 podzielić? Przez 4. 8 na 4, 2, 12 na 4, 3. O, i już popatrz. Dzięki temu skróceniu nie musimy robić 26 razy 12, straszliwe, tylko proste 26 razy 3. 26 razy 3, jak to będzie? 26 rozkładamy na 20 i na 6. 3 razy 20 to 60, 3 razy 6 to 18. 60 i 18 to 78, a w mianowniku po skróceniu mamy dwójeczkę. 78 na 2 to jest dokładnie